I tak, tą pierwszą kupiliśmy, to Tak. jest karmel, tak? Karmel pomarańcze. No podczas tej wycieczki oczywiście też można testować to whisky, jest to zawarte w cenie. A 2 dni temu mówię, po co nam czapki i po co rękawiczki, przecież można chodzić w samych bluzach. Można spokojnie zaparkować kampera, parking jest płatny, zaraz pójdziemy sprawdzić, ile on kosztuje. Wybieracie butelkę i można sobie nalać. Ja mam rękawiczkę, czapkę, szalik i dalej mi jest zimno. Nie wiem jeszcze, czy uda nam się pojechać na wyspę Skye, zobaczymy. I przyjechał jeden z lokalsów i powiedział, że po prostu muszą im zapłacić. Ale ktoś porzucił przyczepę kempingową tutaj. Cześć! Witajcie w kolejnym dniu. Jak możecie zauważyć, zimno, wiatr, nie da się nic zrobić. Właśnie zwinąłem kabel, zakręciłem gaz. Ruszamy z tego kempingu w miejscowości Thurso. Dla przypomnienia, jest to takie dosyć spore miasto, jedne z większych tutaj po drodze. Jesteśmy na północy, tak mniej więcej po środku między zachodem a wschodem. I zaczynamy kolejny dzień. Zostańcie z nami. Ruszamy. Będziemy wylać wodę. Pokażę wam mniej więcej, gdzie to jest. Już się wszyscy rozjechali, zostało parę kamperów, może z 2-3. Także tutaj o 11 trzeba wyjechać z tego kempingu. Pogoda nam się zepsuła. Nie mamy za bardzo pomysłu, bo mieliśmy jechać oglądać te ptaki, pufsy. One są tutaj niedaleko, tylko że tak, z tego co wiem, to te ptaki najczęściej, najłatwiej zobaczyć w czerwcu i w lipcu, a przy takim wietrze to raczej ich nie zobaczymy. No, jest tutaj kolejka, tutaj nogi. Dobra, kamperek odjechał, tutaj z przodu jest zrzutnia, tutaj się wjeżdża, zrzuca się wodę, nalewa się czystą. Nie wiem, czy dobrze widać. O, teraz. Kratkę. Dobra, idę wylać wodę, nalać czystą, opróżnić toaletę i ruszamy dalej. No wyjechaliśmy z kempingu, jeszcze jedziemy zobaczyć tutaj do tej destylarni, czy jest otwarta. Wczoraj było zamknięte, może uda się dzisiaj tam wejść. Na pewno jest tam sklepik taki, bo widzieliśmy, że są drzwi z boku tej fabryki. Zobaczymy, może tylko wejdziemy do tego sklepu, bo nie wiem, czy się da tam wejść i zwiedzać to. Zobaczymy zaraz. Okaże się. Chodźcie z nami. Położona na nierównym północnym wybrzeżu Szkocji, destylarnia Wolfburn została założona w 1821 roku i szybko stała się największą destylarnią w Caithness. Gorzelnia była jak na tamte czasy znacznych rozmiarów i przez kilka dziesięcioleci działała z sukcesem jako przedsiębiorstwo komercyjne, przekazywana z pokolenia na pokolenie w rodzinie Smithów. Niestety w latach 50. XIX wieku zaprzestano produkcji. W 2012 roku prywatne konsorcjum uzyskało zgodę władz planistycznych Caithness na budowę nowej destylarni Wolfburn. Nowa destylarnia położona jest w odległości około 350 metrów od starej i czerpie wodę ze strumienia Wolfburn, od którego wzięła swoją nazwę. Dziś tutejsi mistrzowie, rzemieślnicy tworzą swoją whisky w taki sam sposób, w jaki zawsze ją wytwarzano. Ręcznie, przy użyciu wyłącznie najlepszych składników i bez pośpiechu. Także jak widzieliście, zakupy zrobione. Taka mała destylarnia, ale Nie można nagrywać. nie można nagrywać. Także zrobiliśmy trochę zdjęć, tak z telefonu na szybko. Zrobiliśmy małe zakupy. I małe zakupy. Pokaż, co tam kupiłaś. 3 buteleczki. 3 buteleczki. Jedna taka butelka kosztuje 30 funtów. A I jakby tutaj są różne smaki. o smakach różnych. Ta jest jaka? Quarter cask, trudno powiedzieć. Ale później wam pokażemy, bo mamy ulotkę, które smaki wybraliśmy. No, jeszcze następną. O, Kacia może pokaże. Można zamawiać online te butelki. Mamy 10% rabatu. Do kolekcji. Zobaczcie. Kupiliśmy mandarynkę. Pokaż. Tak, mandarynę. Karmelem.
I tak, tą pierwszą kupiliśmy, to Tak. jest karmel, tak? Karmel pomarańcze. I jeszcze Kupiliśmy I ta jest z miodem i z czekoladą, z I kakao, z imbirem. i tą chyba. i melonem. Tak, i tą. A ta jest Taste Notice. No nic, będzie do kolekcji jako pamiątka. Także my opuszczamy destylarnię i udajemy się na Dunnet Head. Tam jest latarnia morska i można tam zobaczyć maskonury. Tylko tak jak mówiłem wcześniej, no nie wiadomo, czy teraz będą w zimie, w sumie już jest wiosna, bo najczęściej można je zobaczyć właśnie w czerwcu, w lipcu. Także jedziemy, przejedziemy jeszcze przez miasto, troszeczkę wam ponagrywamy i widzimy się pewnie już tam na latarni morskiej. Ekipa śpi, czy nie? O, jest jeden z ekipy, leży, druga z ekipy ogląda, tak? Co oglądasz? A, dobrze. Łukaszek jedzie, a mamcia kieruje. Raczej nagrywa. W destylarni można było sobie wykupić taką wycieczkę po tej destylarni, ale następna wycieczka właśnie przed chwilą się o 10 zaczęła jedna, a następna będzie o 12. No i nie będziemy raczej tutaj czekali jeszcze tyle, aż żeby tam się na to załapać. Koszt takiej wycieczki jest niedrogi, bo kosztuje 15 funtów tylko od osoby, także można by było się przejść. Oni tam omawiają cały proces produkcji tej whisky i pokazują też wszystkie magazyny. Ale no tak jak mówię, no jedziemy dalej. Nie będziemy po prostu czekali. Żeby tu była jeszcze ładna pogoda, to byśmy poszli po prostu na plażę i sobie poczekali. Jeżeli byście chcieli potestować tą whisky i zrobić, wziąć udział w takiej wycieczce, to w ciągu dnia są 3 godziny, czyli tak o 10 zaczyna się pierwsza wycieczka, o 12 i o godzinie 14. Także później już o 16 jest to wszystko zamknięte. No podczas tej wycieczki oczywiście też można testować tą whisky, jest to zawarte w cenie. No ale wiadomo, no kierować po tym nie można, więc trzeba sobie znaleźć jakiś parking albo na ten kemping, którym my byliśmy, bo stamtąd pieszo myślę, że będzie z 10-15 minut tak, do tej destylarni. Więc spokojnie będziecie mogli testować. Z Thurso, a tak dokładnie to tutaj z takiego miasteczka zaraz obok, wypływają promy na archipelag wysp tutaj, które są położone jakby dalej na północ od Thurso. Te wyspy nazywają się Orkady, jest to kilkanaście takich wysp, część z nich jest nawet jeszcze niezamieszkanych. Tutaj niedaleko w Thurso jest już nieczynna elektrownia jądrowa, która została właśnie zamknięta, chociaż nadal trwają prace nad wygaszeniem tej elektrowni, ale cały czas działa instytut jądrowy tutaj niedaleko tego miasta Thurso. Następną ciekawą rzeczą w tym mieście jest to, że tutaj w tym mieście jest stacja kolejowa najbardziej wysunięta na północ w całej Wielkiej Brytanii. Wiecie co jest ciekawe? Wczoraj przyjechaliśmy tak po 17. Wszędzie było puściutko, nie ma ludzi, wszystko pozamykane, mówimy co jest. Ale tutaj w Szkocji tak jest, że po prostu 16-17 oni zamykają już wszystkie sklepy. No i koniec, czas na odpoczynek. Rano otwierają się tak około 9-10, nikt się nie śpieszy. Nie ma żadnych sklepów pootwieranych do 22, do 21. Także no, czas inaczej trochę płynie. Tutaj my jesteśmy przyzwyczajeni do innego życia. No i właśnie dojeżdżamy tutaj pod latarnię morską, ale widok jaki zobaczyliśmy, te klify, skały są przepiękne. No i dojechaliśmy. Dunnet Head. Tutaj jest ta latarnia morska. Punkt widokowy, wąska brama. No i ponoć tutaj można spotkać maskonury. Nawet słoneczko świeci z dala.
wychodzi słońce, ale wieje wiatr i nie mam jak puszczać drona, żeby były fajne widoczki. Słuchajcie, tutaj jest parking, jest sporo miejsca, kamperki się mieszczą. Bardzo wieje, nie wiem czy będzie mnie słychać. Wziąłem mikrofon, podłączyłem. Może się uda jakoś porozmawiać. Ogólnie stąd widok jest bardzo fajny na latarnię morską. Latarnia morska w Dunnet Head została zbudowana w 1830-1831 w tych latach przez szkockiego inżyniera Roberta Stevensona. W 1984 roku latarnia ta została wpisana na listę zabytków kategorii A Historic Scotland. No raczej dzisiaj nie zobaczymy tutaj maskonurów. No bardzo żałuję, że nie mogę tutaj puścić drona. Na pewno widoki byłyby super. Niestety, tak wieje, że nic nie poradzimy. O, jak zimno, słuchajcie, naprawdę jest tak zimno. No, chwaliliśmy pogodę, że jesteśmy Tak. w Szkocji przez pierwsze 2 dni, że jest słoneczko, że można chodzić w samej bluzie. No a jak dojechaliśmy na północ, to się niestety zaczęło. Naprawdę zimno i wiatr. Ale nic, najważniejsze, że jesteśmy. Same widoki na drodze rekompensują wszystko. Tak. Także jedziemy dalej. Tak. Tuż obok latarni morskiej jest droga na punkt widokowy. Widzicie, jak wieje, aż dech zabiera i ciężko coś powiedzieć. Ale jeszcze pójdziemy na górę tutaj zobaczyć na punkt widokowy. A 2 dni temu mówię, po co nam czapki i po co rękawiczki? Przecież można chodzić w samych bluzach. A tu mało głowy nie urwie. Kamperki stoją, idziemy już do środka, bo naprawdę zmarzliśmy. Także przyjechaliśmy do miejscowości John O'Groats. Tutaj jest ten słynny znak, najbardziej wysunięty na północ na całej wyspie. Zobaczymy, czy tak samo wieje jak wcześniej wiało. Przy znaku tym jest właśnie duży parking. Można spokojnie zaparkować kampera. Parking jest płatny, zaraz pójdziemy sprawdzić, ile on kosztuje. Ale są też restauracje, widzę, jakiś sklep z pamiątkami, toalety nawet. Czyli parking kosztuje 3,50. Widzę, że nie można zapłacić kartą, tylko trzeba mieć drobne. Zapłaciłem 3,50. Widzę, że bilet jest ważny do końca dnia. Także nikt się nie pyta, czy to jest kamper, czy to jest samochód. Także myślę, że to jest cena dla wszystkich po prostu. No i nie może tutaj zabraknąć też naszej naklejki. Dawaj, naklejaj.
No teraz niebo jest straszny sztorm, ale w ładną pogodę można tutaj zauważyć orki albo delfiny. Stąd zaczyna się najdłuższy lądowy szlak, gdzie koniec tego szlaku jest na Land's End w Cornwalli. Normalnie ręce zamarzają, jest taka zimnica. Przed chwilą widzieliśmy, przyjechało państwo takim busikiem, przebrani w szkockie ubrania, no i grali szkocką muzykę. Możemy tu kupić jakieś pamiątki. Co bierzemy? Bierzemy jakąś pamiątkę? Bierzemy pewnie. Magnes, naklejkę. To są fajne. Z tym znakiem. 4 funty? Tak. A to też 4, też ładnie jest. Zaraz kupimy jakieś magnesy. Może gdzieś indziej, jeden tam kupimy? Tutaj jest tam kilka jeszcze takich więcej. sklepów z pamiątkami. Tutaj również jest destylarnia whisky, także można pójść na spróbowanie. Zobaczcie, jak to wygląda. Także jest sporo, już widzieliśmy parę po drodze, jest to bardzo popularne. No w końcu szkocka whisky. Co to jest? Taki kubeczek? No, Na whisky? nie, dla mnie na kawę. Ty potrzebujesz większy. Zobaczcie, tutaj możecie sobie wybrać whisky. Tutaj jest taki blended liquor za 25,5 litra, a obok jest whisky. Taka większa butelka 0,7 kosztuje 58. Wybieracie butelkę i można sobie nalać i napisać jeszcze swoją dedykację, tak? Swoje dedykacje możecie. Fajne. Także my wracamy pomału do kampera. Idziemy wypić sobie kawkę. Tak jest, zjemy jakiś obiadek i jedziemy dalej. Co, warto było tutaj przyjechać? O, warto. Warto, tylko pogoda dzisiaj nie dopisuje, tak wieje, ale ogólnie super, fajnie popatrzeć. Tutaj jest fajny widok na morze, dużo sklepów z pamiątkami. Można też skosztować whisky, kawę z whisky tutaj w tej destylarni, kupić sobie fajne pamiątki. Także super, naprawdę fajnie spędzony czas. A my jemy i lecimy dalej.
Teraz przyjechaliśmy na Doncasby Head Lighthouse, czyli latarnia morska. I tutaj są te słynne skały, takie wystające Doncasby, ale właśnie spróbuję je odnaleźć i nie widzę. Idziemy zobaczyć latarnię morską. Z tego co wyczytałem w opiniach, na tym parkingu można normalnie nocować. Parking jest bezpłatny, tylko że na takiej górze, przy tym wietrze, spanie tutaj nie jest zbyt dobrym pomysłem. Całym kamperem bardzo trzęsie, no i może być to uciążliwe dla niektórych. Latarnia ta została wybudowana w 1924 roku i jest ona wciąż działającą latarnią. No i jest! Znaleźliśmy te słynne skały. No zaraz z drugiej strony parkingu, obok latarni morskiej, trzeba przejść po prostu takim wzgórzem. Tam zaraz widać czubek latarni, jest parking. Myślę, że tak, nie wiem, 200 metrów możemy zacząć podziwiać te słynne klify i te piękne skały. Szybowa, jak jest? Fajnie. Zimno jest, słuchajcie. No, ja mam rękawiczkę, czapkę, szalik i dalej mi jest zimno. Ja też mam rękawiczki. No i jesteśmy, proszę Państwa. Doncasby Stacks przed nami. Idziemy podziwiać te piękne skały i klify. A więc, kochani, wracamy z Nowęczy. Do kampera, kolejna atrakcja zobaczona. Tak, Nie wiem, czy nas będziecie słyszeć, czy nie, bo jest tragiczna pogoda, wiatr. wieje strasznie. Także dzisiaj idziemy teraz do kampera i kierujemy się NC500 już w stronę południa, wschodnim wybrzeżem. Do zobaczenia. Słuchajcie, wracamy. No tak jak mówiłem, pogoda nie jest za ciekawa, ale czy warto? Pewnie, że warto. Ta strona Szkocji, w ogóle trasa cała NC500 jest piękna. Tak jak mówię, tamta zachodnia cała strona to jest taka bardziej górzysta, są same góry, jeziora. Teraz już ta cała północna część jedziemy, już jest taka bardziej dolina. Tutaj jest jakby wybrzeże, dużo więcej klifów, morza, tam na tamtej stronie było więcej różnych jezior. No co, my pomału się już teraz właśnie stąd ewakuujemy, już zjeżdżamy w stronę południa. Też pewnie z 2 dni będziemy jechali. Nie wiem jeszcze, czy uda nam się pojechać na wyspę Skye, zobaczymy jak będzie z czasem. Chyba że coś po drodze jeszcze fajnego zobaczymy. Także my widzimy się pewnie już w kamperze. Cześć! Jesteśmy w miejscowości Wick. Tutaj zaraz przy trasie jest Tesco, jest stacja benzynowa, można zatankować, dosyć tanie paliwo. Funt 49 kosztował diesel. No co, jedziemy dalej. A gdzie? No nie wiem jeszcze gdzie. Będziemy się kierowali na południe. Zobaczymy. Słuchajcie, w tej miejscowości właśnie Wick jest taka sławna, jedna z głównych, takich największych destylarni whisky. Także ona się nazywa Old Pulteney. I jeżeli chcecie tutaj przyjechać sobie zwiedzić tą destylarnię, skosztować tej whisky bardzo popularnej, no to trzeba wcześniej zarezerwować. Tak jak my sprawdzaliśmy wczoraj, czyli był wczoraj wtorek, to miejsca były na czwartek. Więc tak 2-3 dni teraz nie ma sezonu, więc tak myślę, że w sezonie to pewnie będzie koło tygodnia, może 4 dni wcześniej trzeba sobie zarezerwować tam termin, wtedy można zwiedzić tą całą destylarnię. Cała destylarnia, koszt chyba 125 funtów, chyba, No tak? to w zależności, które się chce zwiedzać, Tak. jakby produkcję whisky.
tam co jest podzielone. No to wszystko jest na stronie online, trzeba się tam, możecie sobie wejść i sprawdzić dokładnie koszt, jaki za dane zwiedzanie danej części tej destylarni. No, słuchajcie, zjechaliśmy w miejscowości Lybster właśnie z NC500, tak na dół, i tutaj jest takie fajne miejsce z latarnią morską, gdzie można się zatrzymać. Na noc tutaj raczej nie można stanąć, ale tak na chwilę jakoś na odpoczynek, tak jak my. Teraz właśnie zatrzymaliśmy się, zrobimy sobie jedzenie, kawę, postoimy z godzinkę i jedziemy dalej. Ale widoczki ładne. Tak jest. Tutaj są łodzie rybackie. Widzieliśmy, że tam po prostu rybak cały czas, rybacy cały czas coś robią, wyłowiają ryby, przeładowują. Także to jest taki punkt rybacki. Jest taka mała latarnia morska, ale super miejscówka. Co? A ty co? Nigdzie nie idziesz. Siedź. Znaleźliśmy puffin. Jeden puffin był tutaj? Nie, dwóch. Dwa? No latały sobie, prawda? Z widoczkiem fajnym mamy się miejscówkę, nie? No nic, jemy. Robimy dalej kawę. jedziemy. Jazda. No idziemy na taki krótki spacerek po tej okolicy. Po tym miejscu, gdzie się zatrzymaliśmy. Tutaj nikogo nie ma. Z tego co widziałem wcześniej, to byli rybacy. Oni już teraz pojechali. Pięknie byłoby tu zostać na noc. Zobaczcie. Ale nie wiem, boimy się trochę tutaj zostać. Nie ma żadnej tabliczki, że nie jest zakaz parkowania. Tutaj jest kawiarenka na co dzień, tak pewnie w sezonie to znaczy, bo w tej chwili nikogo nie ma. Ale myślę, że nie wiem, czy miałby ktoś przeciwko. Z tego co czytałem opinię na Park for Night, niektórzy mówią, że stawali tutaj na noc bezproblemowo, a inni mówili, że po prostu przyjeżdżali lokalsi i chcieli, żeby im tutaj zapłacić pieniądze za postój. Z tego co czytałem, jedna osoba napisała, że oni się tylko tu zatrzymali na paręnaście minut i przyjechał jeden z lokalsów i powiedział, że po prostu muszą im zapłacić. Nawet jechali za nim samochodem. Zobaczcie, ile tu jest statków, takich kutrów rybackich. Tu są takie. Tutaj niektórzy przyjeżdżali nawet vanami i stawali na noc. Ale chyba byśmy się bali. Nie byłaby spokojna noc, po prostu każdy by myślał, że zaraz ktoś przyjedzie, więc nie lubimy takich miejscówek, gdzie nie stoimy tak pewnie. Miejscówka fajna. Pozwiedzałem tu wszystko, latarnie. Dziewczyny siedzą w kamperze, bo im zimno. I co? Lecimy dalej. Wczoraj zatrzymaliśmy się na takiej małym parkingu. Zjeżdża się z drogi głównej, jest taka zatoczka. No i tutaj jest niby miejsce, żeby stanąć. Tylko tak, ktoś porzucił przyczepę kempingową, stoi obok. No i zobaczymy. Tutaj jest jedna osobówka, ale właśnie chyba idą ludzie, zabiorą. Także oni prawdopodobnie stąd zaraz pojadą. No i my sobie tutaj chyba zostaniemy na noc. Miejscówka taka fajna. No i co najfajniejsze, albo nawet i niefajne, że zaczął padać śnieg. Jej! No nie wiem, z czego tu się cieszyć, Tak. no ale co zrobić. Ale co? Pada śnieg. Pada śnieg, tak. Dobra, także Dobra. No, zobaczymy, co się będzie działo, jakby co, to jesteśmy w kontakcie. Znaleźliśmy taką miejscóweczkę. Tutaj jest taka jakby ścieżka do spacerowania dla turystów. Można zejść i tam widać dookoła po prostu morze już. No ale co śmieszne, zobaczcie, nie wiem czy to widać, ale sypie śnieg. Tutaj na tym parkingu myślę, że tak raz, 2, 3, 4, 5 maksymalnie kamperów by się zmieściło, ale ktoś porzucił przyczepę kempingową tutaj. Ktoś tu mieszka w ogóle? Nikogo nie widać. No nic, zostajemy. Tutaj jest tabliczka, że to jest prywatny parking dla spacerowiczów tak zwanych.
możecie zobaczyć, żeby zeskanować kod i zapłacić jakąś tam dotację. No i nasza krówka stoi sobie razem w śniegu. Patrzcie, jak wieje. Wieje, ale jakie płaty grube. Śniegu. Nie wiem, czy widać to na kamerze będzie, ale no takie płaty lecą dosyć grube. Ale dzisiaj zapowiadali, że Patrzcie. będzie śnieg. Patrzcie. Więc im się sprawdziło. Miejmy nadzieję, że rano jak wstaniemy nie będzie biało. No niby ma być A 50% opadu śniegu. Kochani, teraz kończymy vlog cały dzień. Widzimy się jutro. Zapraszamy na nowy odcinek. Zostańcie z nami. Dajcie suba, dajcie komentarz i trzymajcie się. Cześć.